Z dzisiejszego filmu dowiesz się, na co należy zwrócić szczególną uwagę i co po kolei zrobić, żeby dobrze przygotować się do mowy końcowej. Gdy po całym przeprowadzonym postępowaniu w danej instancji nadchodzi czas na finał, to zanim poznasz rozstrzygnięcie sądu w danej sprawie, będzie ten jeszcze jedyny moment. Ostatni moment, w którym coś jeszcze w tej sprawie będzie od ciebie zależało. Ten moment to mowy końcowe. Warto się do nich naprawdę dobrze przygotować. W praktyce wygląda to bardzo różnie. Zdarzyło mi się uczestniczyć w rozprawach, gdzie po tym, gdy sąd wypowiedział magiczne zdanie, zamykam przewód sądowy i udzielam głosu stronom, pełnomocnik drugiej strony wstał i powiedział 2 słowa, jak dotychczas. Zdarzyło mi się też, że pełnomocnik drugiej strony swoją mowę odczytał z kartki. I to pełnomocnik obecny na każdej wcześniejszej rozprawie, starszy wiekiem, doświadczeniem, a nawet z tytułem naukowym. Przyglądałam się temu, bo nie mogłam uwierzyć w to, co widzę i słyszę. Cały czar argumentacji prysł, nawet najlepsza mowa, jeśli jest odczytana z kartki, to znacznie traci na odbiorze. Zatem jak się dobrze przygotować, jak przygotować się do mowy końcowej, która nie tylko wzbudzi zainteresowanie, ale i skłoni do refleksji nad rozstrzygnięciem sprawy? Tego dowiesz się z dzisiejszego filmu. Dlatego obejrzyj go do końca, a potem przygotowuj mowy, które będą miały znaczenie dla wyniku postępowania, w którym będziesz działał. Pierwsza zasada, o której należy pamiętać przygotowując mowę końcową, to ta, że kluczowa jest tutaj dobra znajomość akt, w szczególności najważniejszych dokumentów i protokołów z poszczególnych rozpraw. Nawet jeśli prowadzisz sprawę na bieżąco i znasz wszystkie kolejne pisma i dokumenty, wiesz co się po kolei działo, to przed przygotowaniem mowy końcowej uważnie przeczytaj wszystko jeszcze raz. Od początku. Sprawdź poszczególne argumenty. Zwróć uwagę na modyfikacje roszczeń. Zbadaj jeszcze raz kwestie formalne. Może na przykład okazać się, że druga strona zgłosiła zarzut potrącenia, albo nieprawidłowo złożyła oświadczenie o potrąceniu, albo na przykład skierowała to oświadczenie do niewłaściwego adresata, a może druga strona błędnie sformułowała roszczenie i nie naprawiła tego błędu do samego końca postępowania. Zdarza się to w praktyce. Są takie uchybienia i błędy, których przecież nie wytykamy drugiej stronie w trakcie postępowania, ale czekamy z nimi aż do mowy końcowej. Ja z obiema takimi sytuacjami, jak przytoczone, spotkałam się już w praktyce, więc nie jest to tylko takie teoretyczne gdybanie. Przeczytaj uważnie akta i sprawdź, czy jest w nich wszystko, na co się powołujesz, ale też czy jest wszystko, na co powołuje się druga strona i czy to jest zrobione prawidłowo. Sprawdź, czy jest coś, co możesz wykorzystać. Drugi etap to odnotuj sobie w punktach najważniejsze kwestie, które chcesz poruszyć i wypisz sobie cytaty z akt, na przykład zeznań poszczególnych świadków, zaznacz sobie, który to był świadek, kiedy zeznawał, na jakiej rozprawie, albo na przykład cytaty z orzecznictwa. Zrób to w punktach, aby zachować porządek i ułóż te punkty w odpowiedniej kolejności. Jaka to ma być kolejność? A tego dowiesz się już z następnego kroku. Bo trzeci krok to właśnie ustrukturyzowanie i uporządkowanie argumentów. Odpowiednie ułożenie mowy ułatwia odbiorcom zrozumienie tego, co chcesz powiedzieć i ułatwia podążanie za całą argumentacją, którą będziesz wywodzić. Gdy już powiesz, o co wnosisz, czas na uzasadnienie, dlaczego akurat w tej sprawie sąd miałby podzielić twoją argumentację. Tutaj sprawdza się najlepiej struktura amerykańskiego newsa. Jak taki news wygląda? Ano tak, że to, co jest najważniejsze, znajdziesz na początku i to jest jeszcze nawet dużymi literami i pogrubioną czcionką. Potem dopiero znajdziesz kolejne informacje i kolejne akapity. Pamiętaj, kwestie najważniejsze mówimy na początku, bo z czasem uwaga odbiorców bardzo się rozluźnia i ryzykujesz, że nie wyłapią najważniejszych kwestii, które będziesz podawał gdzieś w trakcie swojej wypowiedzi. Możesz zrobić krótkie wprowadzenie, ale pamiętaj, żeby argumentację zacząć od tego, co jest dla sprawy najważniejsze. Czwarty etap. To pamiętaj, że twoja mowa nie powinna być zbyt długa. Chodzi o to, żeby zaciekawić i poprowadzić ze sobą słuchacza. Zabierz go w podróż po twoim spojrzeniu na sprawę i na to konkretne postępowanie, które właśnie się kończy. Powiedz coś, co przykuje uwagę, zachowaj porządek, odpowiednią klarowność. Na początku uprzedź też, jak będzie zbudowana twoja wypowiedź, co konkretnie będziesz mówił, o czym chcesz powiedzieć, żeby twój odbiorca mógł dużo łatwiej za twoją wypowiedzią podążać. We wprowadzeniu możesz przedstawić na początek rozkład jazdy, bo mowa to nie jest prezentacja i skład sędziowski nie będzie widział twoich slajdów, ani nie wie, co masz w swoich notatkach. Zwróć też uwagę na język, jakiego używasz. Czy ten język jest językiem eksperckim, szczególnie czy unikasz mówienia o sobie, czy nie używasz sformułowań typu myślę, że, wydaje mi się, jakby, czy przedstawiasz obiektywne fakty, czy swoje własne przemyślenia. Czy używasz zasad perswazji? O języku eksperckim przeczytasz więcej w książce Kancelaria 2.0, link do książki znajdziesz w opisie poniżej, a w samej książce znajdziesz nie tylko opis, na co zwrócić uwagę, wypracowując u siebie poszczególne kwestie związane z językiem eksperckim, ale także praktyczne ćwiczenia, które z pewnością pozwolą ci te umiejętności u siebie wyćwiczyć.
Serdecznie polecam. A teraz wracamy do mowy. Piąta ważna kwestia jest taka, że mowa końcowa, jak sama nazwa wskazuje, to mowa, a to oznacza, że to powinna zostać ona wypowiedziana. Nawet jeśli nasza wypowiedź nie będzie taka idealna, to jeśli zostanie wypowiedziana, będzie znacznie lepsza i przyjemniejsza w odbiorze niż jakakolwiek mowa odczytana z kartki. Pamiętasz ze szkoły referaty odczytywane z kartki i to jak były interesujące dla odbiorców? No chyba nie chcesz tego wrażenia zostawić po swoim wystąpieniu na sali sądowej. Na samym początku mówiliśmy o tym, żeby sobie przygotować w punktach to, co chcesz powiedzieć. No więc mając przygotowane punkty, z łatwością możesz za nimi podążać i nie ma ryzyka, że ominiesz jakiś istotny argument. Ważne jest, żebyś wygłaszaną przez siebie mowę przećwiczył wcześniej. I oczywiście najlepiej, żebyś zrobił to na głos, żeby te kwestie przeszły przez twoje gardło. Dobrze jest poćwiczyć przed lustrem, albo nawet lepiej jeszcze nagrać to na telefonie. Bo dzisiaj już nie ma argumentu, że się nie da i nie ma jak. Masz telefon, włącz, a potem obejrzyj i oglądając nagranie z łatwością wyłapiesz, co możesz jeszcze ulepszyć, usprawnić, co możesz poprawić. Ja wiem, że oglądanie siebie na wideo i słuchanie swojego głosu może nie należeć do najprzyjemniejszych, ale to nie ma być sposób, żeby się dobrze poczuł, tylko narzędzie, żeby jeszcze lepiej i jeszcze skuteczniej wykonywać ten zawód. Skorzystaj z niego. Jeśli na początku bardzo się stresujesz występowaniem przed sądem, to napisz sobie nawet całą mowę i całość przećwicz na głos. Ale po kilku odczytaniach zostaw to, co napisałeś i spróbuj wygłosić mowę, korzystając z punktów, a nie z całego tekstu, który napisałeś. Mowa to nie jest odczyt. Gdyby miało być inaczej, to wygłaszalibyśmy na końcu odczyty końcowe, a nie mowy. Jeśli masz możliwość uczestniczyć w różnych rozprawach, skorzystaj z tego, żeby podejrzeć, jak inne osoby zachowują się na rozprawach i jak wygłaszają swoje mowy końcowe. Zobacz, jak budują argumentację, zastanów się, co ciebie przekonuje, a co nie, co tobie odpowiada, co chciałbyś u siebie wprowadzić, w jaki sposób zbudować narrację. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj mój kanał i podeślij link do filmu chociaż jednej osobie, która będzie mogła z tej treści skorzystać. A w międzyczasie obejrzyj jeszcze ten film. Do zobaczenia następnym razem.